Cześć, tu Sabin i Kiwas. Opowiemy Wam o sprzęcie, który posiadamy, użytkujemy na co dzień. Przedstawimy Wam nasze subiektywne wrażenia. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, zostawcie lajka, dajcie suba. Zapraszamy. Dobra, cześć Kiwas. Okulary rozszerzonej rzeczywistości. Filmy X-Real. To nasza polecajka dzisiaj, ponieważ ja posiadam takowe, ty posiadasz takowe. Zaiste też posiadam i sam fakt, że posiadam je przez ciebie, już może świadczyć o tym, że całkiem nieźle je polecasz. Dziękuję bardzo. Dla tych, którzy nie wiedzą, mamy jakby dwa rodzaje okularów w świecie. Poprawcie mnie, jeśli się będę mylił tutaj, ale mamy okulary VR i mamy okulary AR. Ostatnio AR i VR też się potrafią mieszać przez technologię, która się bardzo rozwinęła, kamerki w okularach i tego typu rzeczy. Firma X-Real, o których okularach będziemy mówić, a konkretnie o modelu R2 Pro. Bo taki kupiłeś też, Kiwas? Dokładnie to samo, dobra, czyli mamy identyczne. To jest kontynuacja czegoś, co zaczęła ta firma robić jeszcze jako firma Nreal i oni do niedawna, gdzieś na internecie słyszałem taką fajną statystykę, oni mieli 40% rynku okularów wszelakich pod komputery. Co jest śmieszne, dużo osób uważa, że Meta i ich Questy jakby dominują, ale właśnie nie, Nreal, który potem zmienił się na X-Reala, to była dominacja. Nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda, kiedy Questy 3, które są swoją drogą genialne, się pojawiły. Ale to jest trochę inna para kaloszy, ponieważ te okulary po pierwsze odróżnia to, że mówimy o okularach, które wyglądają jak okulary przeciwsłoneczne i tak naprawdę są monitorami, a nie są okularami, które są wielkim urządzeniem, które zakłada się na głowę. Dla porównania one nie ważą 600 gram, tak jak około Apple Vision czy właśnie MetaQuesty. One ważą 75 gram. Nie mają zasilania, nie mają żadnego komputera w sobie. Zasilaniem i komputerem jest urządzenie, pod które je podłączamy. I właśnie to jest ich magia i mnogość zastosowań, że tak naprawdę to, po co podpinamy, sprawia, że te okulary stają się fajne. I tutaj pojawia się pierwszy minus pod tytułem, że to, do czego je podłączamy, jest naszą baterią, więc jeżeli to jest telefon i zabieramy jedyne gniazdo ładowania, to jesteśmy ograniczeni naszą baterią w telefonie. Tak, a ostatnio ten minus został rozwiązany przez firmę X-Real i właśnie wchodzi do sprzedaży przejściówka na podłączenie jednocześnie okularów i możliwość podłączenia powerbanka tudzież zasilania. Właśnie wchodzą do sprzedaży, powinno zaraz się pojawić na Amazonie. Dobrze, że mam urodziny niedługo, mam co zamówić. Te okulary, żeby przybliżyć trochę widzom, one działają na tej zasadzie, że mamy dwa jakby projektory, to można nazwać, nie chcę zagłębiać się w fizykę i technologię ich działania, bo jakby nie znam się na tym, ale mamy dwa projektory firmy Sony, każdy o rozdzielczości Full HD na oko, które rzucają nam obraz na coś w formie półprzezroczystego szkła zamontowanego przed naszymi oczami. One mają wszelkie certyfikaty, tak naprawdę oczy się w nich, przynajmniej mi, totalnie nie męczą, zaraz Kiwas to zweryfikuje. Męczą ci się oczy w nich? Nie, to oglądanie na nich to jest czysta przyjemność, muszę powiedzieć. Jedyna wada takiej technologii jest taka, że one nie mają dużego pokrycia, w sensie field of view tam nie jest tak duże jak w takich MetaQuestach czy Apple Visionach, ale to też są okulary do innego zastosowania. I tutaj akurat wiem, że zarówno ja i Kiwas używam ich do totalnie dwóch różnych rzeczy w większości. Do czego ty ich używasz? Zważywszy na to, że ja sporo jeżdżę autobusami na trasie Warszawa-Wrocław, czyli tak 2 razy w tygodniu, no to po prostu oglądam na nich wszelakie YouTube, Netflixy i inne rzeczy na nich. Nie muszę trzymać telefonu, nie muszę gdzieś mieć go na podstawce ułożonego, nie, ja go mam w sobie w kieszeni, założone słuchawki. A, trzeba pamiętać, okulary mają swoje budowane głośniczki, ale no niestety nie są one za wybitne, zwłaszcza, że rzucają też dookoła, więc można cię słyszeć. Okulary mają też ten tryb, że możesz ustawić, jak są bardzo przezroczyste bądź nie. Wersja Pro właśnie to ma, ponieważ Wersja Pro to ma. jest wersja jeszcze nie Pro, która właśnie tego trybu nie ma.
polecamy, bo w tym momencie, jeżeli ma się prawie że nieprzezroczystość, tam nie wiem, chyba 30% jest przezroczystości. To są trzy opcje ustawienia. No ten najniższy to w tym momencie, że tak naprawdę widzisz normalny świat i na nim trochę tego ekraniku i jednocześnie nie ma, jak się oglądało te reklamówki Apple'owe, nie? Że widać, że ty masz te okulary AR i tak dalej. Nie, tutaj ty masz zwykłe okulary przeciwsłoneczne, dyskretne, jak jeszcze, tak powiem, owszem, on nich odstaje ten kabelek, ale jak ma się długie włosy, to się pod nim chowa, nie widać. Dyskrecja. Nie wychodzisz na technomuła. No one z boku bardziej wyglądają, jak ktoś od boku patrzy, to widać, że one są troszkę odstają od oczu, ale od frontu to są zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Te okulary mają jedną genialną zaletę, to jest ich po prostu opcja plug and play. Podłączamy je pod urządzenie, które ma wyjście DisplayPort na USB-C i one po prostu zaczynają z automatu działać jako dodatkowy monitor albo jako główny monitor, który ma rozmiar, nie pamiętam teraz dokładnie, ale coś między 105 a 130 cali. Chyba 105 jest tak domyślnie ustawione w nich. Jest to gigantyczny monitor, który mamy przed sobą, który się porusza razem z naszą głową. I one, już wracając do głośników, te głośniczki, ja często oglądam na głośniczkach, które są w nich, ale robię to w nocy w pokoju, gdzie jestem sam, ale gdzieś rzeczywiście w tłumie trzeba używać jakby słuchawek. Okulary te mają dodatkową opcję, czyli firma, która je robi, wydaje aplikację, która się nazywa Nebula. To jest aplikacja, która występuje na różnych urządzeniach. Nie wiem, czy spatrzyłeś na PC-cie, jak ona działa? Znaczy, to jest to, co ty mi mówiłeś, że tam jest problem z odświeżaniem. Aha. Bo tam jest, bo tam są chyba tryby na 72 Hz i 90. 90 mi w ogóle nie działa, a na 70 no to jest właśnie ten, że no jest te ruchome linie. Jeżeli trzyma się głowę prosto i patrzy się po bokach, tak dalej jest ok, ale gwałtowniejsze ruchy powodują płynący ekran. Okay, i te wstrząsy wszystkie. To wyjaśnijmy słuchaczom, o co chodzi z Nebulą. Nebula jest to aplikacja, która występuje obecnie na 3 urządzeniach, czyli mamy ją na PC. To w wersji beta. Co? I ona jest jeszcze w wersji beta. Tak. W ogóle to jest jakby osobny temat tych okularów. Mam wrażenie, że one już od dawna są w wersji beta całe i trzeba je kupować dość świadomie pod co chce się ich używać. I jeżeli się kupi ze świadomością pewnych wad, do danych zadań, to one... Ja jestem zadowolony, z tego co wiem, ty też jesteś zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Nie pracowałem na nich może tak jak ty, no ale sobie odpalałem program do montażu, żeby coś porobić, przygotować i też jestem zadowolony. Tylko, że ty pracujesz na nich, że masz jakby ekran zawieszony nad komputerem i na dole widzisz drugi ekran, z tego co mówiłeś. Tak, podgląd mam na nich, a timeline i wszystkie inne okienka mam na głównym monitorze. Czyli tak naprawdę ta ich przezroczystość sprawia, że widzisz wszystko, co jest na dole. Też jakby swój komputer. No ja trochę inaczej pracuję na nich, ponieważ właśnie tutaj się kłania aplikacja Nebula, która inaczej wygląda na telefonach komórkowych, gdzie z tego co mi wiadomo nie jest wypuszczona na iOS. Inaczej wygląda na MacBookach, inaczej wygląda na PC-cie, chociaż ten PC i MacBooki mają mieć tę samą aplikację, ale ona szybciej się zaczęła rozwijać jakby na MacBookach i ostatnio przyszła bardzo duża poprawka, która ulepszyła tą aplikację. Ale o co chodzi? Na telefonach komórkowych, głównie na Androidzie i jeżeli ma się w ogóle Samsunga, to jest jeszcze lepiej, bo ona jest pierwotnie pisana na Samsungi i to te najwyższe. Ta aplikacja daje możliwość zrobienia sobie wirtualnego świata. Można sobie, nie wiem, odpalić maila, YouTube'a, pozawieszać okienka po całym pokoju, robić inne rzeczy i chodzić między nimi. A od poprzedniej aktualizacji powrócił jakby tryb oglądania filmów, które mamy na telefonie, też z genialną opcją oglądania filmów 3D, gdzie jak ja nie lubię filmów 3D w kinie, tak muszę przyznać, że oglądanie filmów 3D na tych okularach to jest mega przyjemność i ostatnio lecąc samolotem zapuściłem sobie Dreada 3D z Karolem Urbanem i odkryłem ten film totalnie na nowo, po prostu coś niesamowitego. Tylko wtedy idzie to z telefonu i rzeczywiście tutaj wracamy do problemu baterii. Oglądanie tak całego Dreada zużyło mi jakieś 60% baterii niecałe, 50 parę, między 50 a 60%. I tak całkiem niezły czas,
Aplikacja z kolei na urządzeniach typu komputery, jak ja używam na Macu, ona daje taką opcję, że jeżeli podłączamy te okulary bez aplikacji, to nam się jakby robi jeden wielki ekran. Ale aplikacja pozwala nam zrobić 2 ekrany albo 3 ekrany, które mamy zawieszone przez nas wyznaczonym miejscu i możemy sobie dowolnie ustalić wielkość tych ekranów. Ale tu niestety pojawia się wada, czyli tak zwane zatrzęsienia tych ekranów. I o ile można się przyzwyczaić do danego stylu ruszania głowy, że staramy się ją po prostu zbytnio nie machać i te ekrany są stabilnie i wtedy super się pracuje, przerzucając jakby tabelki, pracując na plikach wordowskich, coś napisać. To jest genialna sprawa, bo możemy sobie rozłożyć cały swój jakby workplace na 3 ekrany. O tyle montaż już mi trochę przeszkadzał, ponieważ przerzucanie się między ekranem podglądowym a ekranem jakby z całą jakby maszynerią, z ustawieniami wszystkimi, które mam w programie do montażu, sprawiło, że zawsze ten ruch tam się trochę trząsł. Ale od ostatniego update'u to się naprawdę bardzo, bardzo poprawiło. I tu trzeba wspomnieć o dodatkowym urządzeniu do tych okularów, które bardzo warto moim zdaniem sobie kupić. Beama. Kupiłeś sobie Beama też? Kupiłem. Tak. Używasz? Używam go mniej, no, że tak powiem, ta jego poręczność, bo tutaj już się pojawiają trochę za dużo kabli i, że tak powiem, noszenie tego jest takie upierdliwsze, nie? Mówię, ja używam go w drodze, a tu to jest bardziej pod stacjonarkę. No właśnie, to ja się totalnie się nie zgodzę. Najpierw powiem, czym jest Beam. Beam to jest jakby urządzenie, które ma zastąpić nam wszelkie inne odtwarzacze. To można powiedzieć, że to jest taki telefon bez ekranu. Do niego trzeba podłączyć okulary. Wygląda trochę jak stare iPody w ogóle. Ma takie kółeczko jakby na środku, ale ono nie służy jako kółeczko. No tak, bo ja używam to właśnie w tej wersji, że ciągle mam źródło z telefonu, nie używam jako jego samego. No to fakt. No to właśnie, Beam służy do tego, że mamy wejście na jakieś źródło, które zapodajemy do Beama. On daje to nam dalej na okulary. I różnica jest taka, że jeżeli podłączamy źródło bezpośrednio do okularów, to po prostu mamy to zawieszone przed sobą, gdzie się nie spojrzymy, to lata z nami. Beam daje nam 3 opcje patrzenia na ten obraz, czyli mamy jeden obraz, który jest przed nami i mamy tak zwane smooth follow, że on płynnie się przemieszcza z naszą głową, a nie tak mechanicznie. Upłynnia ten obraz, co jest bardzo fajną opcją, zwłaszcza jak się gdzieś podróżuje w trzęsących się miejscach i ten obraz się nie trzęsie razem z nami, bo jest jakby ustabilizowany. Druga opcja to jest coś, z czego ja najczęściej korzystam, to jest po prostu zawieszenie sobie ekranu w pomieszczeniu, w którym jestem. I wybieramy punkt, gdzie ma być nasz wielki monitor. Można to zrobić na suficie, można to zrobić na ziemi, można zrobić gdzie się chce. Możemy zmieniać rozmiar tego ekranu między właśnie 105 a 130 cali, z tego co pamiętam. I odległość od ekranu. I odległość od ekranu właśnie. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę można sobie zawiesić gdzieś oglądanie danego serialu, robić coś między innymi przy tej pełnej przezierności jakby spojrzenia i spoglądamy, aha, tam wisi nasz wielki telewizor. I trzecia fajna opcja to jest wybór jednego z 4 rogów ekranu, w których sobie zawieszamy mniejszy obraz. Jak coś chcemy robić, z czego ostatnio w Monachium skorzystałem na lotnisku, byliśmy tam z taką całą ekipą. Ja sobie zacząłem oglądać It's Always Sunny in Philadelphia serial. Puszczałem go bezpośrednio z Beama, bez podłączonego dodatkowego urządzenia, gdzie te wszystkie opcje, jeżeli się puszcza z Beama, który ma własny system operacyjny, własne aplikacje, jest kilka sklepów nawet, które można jakby do niego zainstalować i na nim zainstalować i różne aplikacje jakby dograć. Ja akurat tak dograłem Disney+. No i cała ekipa powiedziała nagle, że przenosimy się, bo nasza bramka jest na drugim końcu lotniska. No to właśnie skorzystałem z Beama, puściłem sobie obraz w prawym górnym rogu i tak przemierzałem przez lotnisko dalej, oglądałem super sobie serial. I to było mega fajne, mega przyjemne i jakby to była istota istnienia tego urządzenia. Niestety sam system operacyjny, który jest na Beamie, nie ma certyfikacji takich rzeczy jak Prime czy Netflix i mimo, że ma te aplikacje zainstalowane, to jakość odtwarzania z Prime'a i Netflixa jest słaba, aczkolwiek to nie jest tak, że się nie da oglądać, nie widać pikseli, ale widać, że to nie jest jakość pełnego HD. Na Disneyu tego totalnie nie odczuwam, na aplikacji disneyowskiej i działa fajnie, YouTube też działa jakby super. Sam Beam jest urządzeniem, które wymaga do kupienia jeszcze do niego opakowania. Polecam AliExpress czy podobne strony. Gdzie sobie można dokupić fajne takie opakowanie, gdzie on ma zabezpieczenie na rękę, że na sznureczku wisi nam, albo ma karabinczyk, żeby można go zaczepić na pasek i z nim sobie chodzić odpalonym.
I to fajnie po prostu działa, zwłaszcza, że Beam ma wiatraczek w środku i musi być, jakby nie może być schowany w kieszeni, nie powinien być schowany w kieszeni, bo musi gdzieś to powietrze z niego ulatywać, ponieważ się bardzo grzeje. Ale do Bima nie mam nic do dodania akurat. Ty grasz na tych okularach. Grałem na początku, teraz nie gram, bo po prostu ostatnio nie miałem kiedy grać. Okej, Niestety. ale jak wrażenie Ale z tak gier? podłączyć Steam Decka jak najbardziej można i ładnie pula. Jest dużo filmików na internecie, jak ludzie korzystają z tego trybu 3D, ponieważ on nie tylko działa przez aplikację do odtwarzania, co jest bardzo miłe, bo właśnie tutaj wyszła trochę nierówność firmy Xreal, którzy na początku jak dawali w aplikacji w Nebuli na telefony możliwość odtwarzania filmów w 3D, potem nagle z update'em kolejnym usunęli to całkowicie, żeby ostatnio powrócić z super odtwarzaczem, który po prostu każdy format 3D odtwarza. Same okulary z siebie też mają tryb, który można wymusić guzikami, które na nich są. One mają tam guziki do zgłaśniania, ściszania, jeden taki guzik główny operacyjny, jakby power. No i one mają też to zgłaśnianie, ściszanie i zjaśnianie, ściemnianie, można przełączyć tryb i jest tam też opcja wymuszenia 3D. Jak się przytrzyma guzik, czyli cokolwiek nie zapuścimy do okularów, to one przełączą się w tryb side by side, czyli SBS. I niestety źródło musi być w konkretnej rozdzielczości wykonane, czyli to musi być 3840 z tego co pamiętam na 1080 i taki materiał nagrany w tej rozdzielczości będzie się super odtwarzał w 3D. Na YouTubie widać bardzo dużą rzeszę posiadaczy tych okularów, którzy wykorzystują to do grania w gry, które mają opcję SBS-a po prostu na sobie. Typu Red Dead Redemption 2 ma taką opcję, nie wiem czy z jakimś patchem, czy ona jest jakby zaimplementowana oryginalnie w grę. Raz trafiłem na filmik, gdzie w Cyberpunkach też ktoś grał w wersji 3D na tych okularach. Oczywiście to wymaga komputera, który pociągnie te gry tak nie tylko jakby w wersji rozbicie na dwa 4K, ekrany. żeby leciało, nie? No, ale no właśnie w 4K muszą zasuwać. Tak naprawdę właśnie tutaj eliminacja zasilania, eliminacja jakby komputera przed sobą to jest gigantyczny plus. Niestety ograniczone pole widzenia, o czym już wspomniałem, ale jako telewizor, który zawsze mamy przy sobie, gigantyczny telewizor, a wręcz projektor, możliwość tego korzystania w każdych warunkach i na dodatek można naprawdę realnie z tym chodzić po ulicy, czuć się bezpiecznie, chyba że ktoś ma mega zaburzenia koncentracji oglądając coś, ale Nie można polecamy w trakcie jazdy samochodem w trakcie nie prowadzenia. polecamy, aczkolwiek raz spróbowałem. Ja stwierdziłem na parkingu pustym sobie zobaczę, czy się da. Nie. Za dużo bodźców, za dużo bodźców. Tak, te okulary to zdecydowanie jest przyszłość. Oni teraz wydali wersję Ultra, która powoli będzie wchodziła do sprzedaży, ale ona jest tak naprawdę przewidziana dla deweloperów. Działa tylko z jednym konkretnym telefonem, czyli Samsungiem S23 Ultra. I nawet z S24 podobno ma problemy mieć. Więc jest jakby problematyczna. To jest wersja, która waży trochę więcej, bo 80 gram, ale posiada dwie kamery, przez co umiejscowienie obiektów w przestrzeni jest jakby lepsze. Ale niestety jest to dalej beta totalna. Tak samo jak aplikacje, które obecnie Xreal wydaje. Widać, że coś kombinują z nimi, ulepszają, z wyjątkiem tego jednego razu, jak usunęli odtwarzacz. Ale jest to całkiem niezły kierunek, w którym się idzie, bo na przykład takie Apple Vision, jak widziałem na testach, podłączając pod Maca, nie da się fizycznie puścić więcej niż jednego ekranu. To jest jeden monitor Maca, który jest rozszerzony. Nie można zrobić sobie 2-3 ekranów, a w tych okularach jest taka możliwość i mam nadzieję, że z czasem dojdzie możliwość, że te ekrany będą naprawdę trzymały się stabilnie, nie reagowały na każdy ruch głowy lekkim zatrzęsieniem, które naprawdę ostatnio zostało dużo pomniejszone, aczkolwiek ciągle występuje. No i umówmy się, że w sumie cena tych okularów, a makowa to jest 1%? 10%? No jakby nie patrzeć, podstawowa wersja, czyli R2 z wersji zwykłej, 1600 zł za okulary, wersja Pro 200, 2200, jakoś tak? No i BIM 600, i to na Amazonie, czyli dostawa jest... Co ciekawe, tak do Bima jak zamawiałem, to miałem chyba okres oczekiwania 3 czy 4 tygodnie, a przyszło w ciągu tygodnia. Ilość akcesoriów dodatkowych, choćby do Bima te opakowania, które są jakby na różnych chińskich sklepach sprzedawane, świadczy o tym, że no jednak takie produkty, skoro robią filmy trzecie, to sam produkt
gdzieś tam jest dość mocno popularny, a patrząc się na fora Xreala oraz fora różne grupy facebookowe, to naprawdę jest bardzo potężna ilość użytkowników, którzy sobie służą pomocą. No jest to inny kierunek, ale powiedzmy sobie szczerze, one nie potrafią robić tego, co MetaQuesty robią. Z kolei MetaQuesty nie potrafią być tak jakościowo dobre, jak te Xreale, bo tutaj trzeba przyznać, że odzorowanie kolorów oraz jakość obrazu jest... tam się nie ma czego czepić totalnie. Nie, zważywszy, że jak ty mówisz, oglądałeś to na Dreddzie, który jest dość kolorystycznie bardzo barwnym filmem, a ja oglądając świeżo X-Menów animowanych, gdzie no dużo animacji i kolorów widzimy i ładnie to odzoruje. I to jest ładne, soczyste obrazy. Dokładnie. To są okulary, w których nie ma problemu z czytaniem drobnego tekstu nawet. Jak podłączamy jako monitor, to każda literka jest widoczna. To Full HD na oko tutaj robi robotę i jakość jakby tej technologii Sonego, która tam jest użyta, rzeczywiście to nie jest tylko na papierze napisana reklama. Tak jest. Tu trzeba wspomnieć, że te okulary przychodzą w ogóle w bardzo fajnym paku, czyli przychodzą po pierwsze okulary, przychodzi opakowanie na nie, jest bardzo fajnie uformowany kabelek, ściereczka do wycierania, ale też mamy komplet nosków. Ja prawie wrzuciłem pudełko, a nie zauważyłem, gdzie są te noski. Ja przeczytałem o tym, że one są schowane i wiedziałem, że mają tam być. Wiem od ciebie, nie? I tak zaraz, tak, przecież mówisz, że są noski, nie? No i tam szukałem i mam jeszcze je nie wyciągnięte, więc za chwilę jak to skończymy wyciągnę. Noski są genialne, bo po prostu można perfekcyjnie dopasować do siebie te okulary i dodatkowym plusem jest to, że same oparcie o uszy też ma 3 pozycje, w których można je ustawić, czyli na spokojnie kupując te okulary można być pewnym, że je się dostosuje do swojej twarzy, do swoich jakby predyspozycji, one są w pełni regulowane, zadbali o to, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś kupi i mu będą ciągle spadać. Chociaż powiem szczerze, czasami jak gdzieś coś oglądałem i się pochylałem, to czułem, że mi tak lekko zaczyna zjeżdżać. No, troszkę ważą, no. 75 gramy mimo wszystko, które nie trzyma się na żadnych opaskach ani na niczym takim, tylko na uszach. Praca na nich to jest czysta przyjemność z wyjątkiem tego lekkiego zatrzęsienia, ale naprawdę ja już skorzystałem z nich wyraz w sytuacji takiej, gdzie musiałem usiąść właśnie z komputera w miejscu, gdzie komputer miałem po prostu na kolanach, a musiałem przerzucić dużo tekstu z jednej rzeczy do drugiej, uzupełnić tą informację z internetu. No to sobie usiadłem, odpaliłem okulary, zawiesiłem 3 gigantyczne ekrany bezpośrednim przed sobą. Poczułem się jak w filmie jakimś futurystycznym, że żyję w latach 2050. I chcieliśmy tylko nadmienić, że nie dostaliśmy tych okularów od nikogo, sami je kupiliśmy za własne pieniądze i nie ma tu żadnego lokowania produktu, tylko nasza prywatna polecajka. Dokładnie. Jest kilka takich firm, które robią takie okulary podobne, ale Xreale są najpopularniejsze. Jeżeli chodzi o ludzi z wadą wzroku, Xreal dodaje nakładkę, którą się przyczepia do okularów. To jest nakładka, gdzie można wsadzić odpowiednie szkła korekcyjne. Jest przygotowane to, tylko trzeba sobie te szkła po prostu już zamówić u okulisty. Pierwszego lepszego jest ta nakładka, którą się montuje i tyle. Można się cieszyć bez okularów z tymi okularami. No Kiwa, zadowolony jesteś z Xreali R2? Znaczy fakt, że ja używam go mniej do pracy, tylko czysto rozrywkowo. Tak, bardzo mi się podoba, bardzo mi się sprawdza. Teraz trochę mniej jeżdżę autobusami po Warszawie, więc mniej używam, tylko bardziej na trasie już do Wrocławia, ale ciągle super odcięcie się od rzeczywistości. I to jest piękne. One mają taką jeszcze fajną nakładkę, że w ogóle nawet jak się ściemni na 100%, to można całkowicie sobie wyciemnić tak, że nic się światła nie przebije, nawet w jasny dzień. Ale te okulary sprawiają, że można mieć jednoosobowe kino zawsze ze sobą i to kino w formacie IMAX. Ogólnie polecamy rozszerzoną rzeczywistość, ponieważ to zmieni świat moim zdaniem trochę oglądania filmów, seriali, odbioru gier, zwłaszcza w dobie, gdzie mamy coraz więcej urządzeń mobilnych do grania. To naprawdę mobilność swoją drogą, ale możliwość grania na ekranie wręcz kinowym w autobusie, czy oglądania sobie filmu 3D w podróży, to jest przyszłość. I tym pozytywnym akcentem dziękujemy za uwagę w pierwszej naszej polecajce na kanale. Recenzję polecajce. Byłem z wami ja, Kiwas i Sabin. To śpiewałem ja, Jarząbek. Koniecznie jeszcze muszę wspomnieć o jednej rzeczy. W momencie nagrywania tego programu pierwsze osoby, które zamówiły urządzenie Xreal Beam w wersji Pro, zaczynają otrzymywać to urządzenie. A to urządzenie naprawdę namieszało na rynku.
mało o nim wiemy, ale już się pojawiają pierwsze recenzje, już wiadomo coraz więcej. Tak naprawdę na pozór to wygląda jak telefon komórkowy i w sumie podobno ma funkcjonalność telefonu komórkowego. Jest oparty na systemie Android. W przeciwieństwie do zwykłego Beama posiada ekran. No wygląda jak zwykły telefon, smartfon. Beama Pro odróżnia to, że na nim, na okularach możemy uruchomić każdą aplikację ze sklepu Google Play. To jest niesamowita funkcjonalność. Szkoda, że firma Xreal nie poszła w kierunku takim, żeby można było na zwykłym telefonie uruchomić to za pomocą aplikacji Nebula. Druga ważna rzecz, Xreal Beam w wersji Pro posiada aparaty obiektywy pozwalające na rejestrację materiałów 3D, które możemy potem odtworzyć na naszych okularach. Coś niesamowitego. Urządzenie dopiero wchodzi na rynek, a recenzje na razie osób, które go dostały, są bardzo pozytywne, aczkolwiek są tam przesłanki o pewnych błędach wieku dziecięcego, które mam nadzieję, że zostaną rozwiązane za pomocą update'u. Jednym z takich błędów, który gdzieś się powtarzał, jest to, że w przeciwieństwie do zwykłego Beama nie można przez Beama Pro przepuścić materiału z innego urządzenia. Ciężko mi w to jest uwierzyć. Mam nadzieję, że to jest tylko jakiś właśnie błąd wieku dziecięcego, który zostanie rozwiązany. Zobaczymy, jak pójdzie to dalej, w jakim kierunku. Na razie jest to urządzenie, które bardzo zamieszało na rynku. Jest na wszelkich forach o takich okularach o nim coraz głośniej. I dzieje się. Tak, jeżeli chcecie więcej takich polecajek, niekoniecznie z tematów technologicznych, pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.